Dzień dobry, witam, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Koniec z diabłami. Na strychu pewnego domu spały dwa diabły. Jeden drugiego trącał przez sen, a w którymś momencie mocniej to się zadziało. Jeden z diabełków się obudził. Słuchaj, obudź się, mówi do drugiego. Jestem śpiący, daj mi spokój. Obudź się! A, dobrze. Budzisz mnie, czy to znaczy, że mamy coś tu do roboty? Oczywiście. Oczywiście, że mamy. Nie widzisz, nie czujesz, ty śpiochu jeden? No dobra, już wstaję. Oczywiście. No, komu mamy zaszkodzić? Co mamy zepsuć w tym domu? No, zobacz. Przez szparę drzwi widać, że Ania chce zrobić psikusa Martusi. To już jest nasza sprawa i rzecz, żeby jej podpowiedzieć, jak ona ma to zrobić. No dobrze, w porządku. I diabełek zaczął kopytkami stukać. Już jej to zaraz podpowiemy, co ma zrobić, prawda? Będzie coś psuć, może oszukiwać, tłumaczyć, ale to tłumaczenie będzie brakiem prawdy, a ma prawo krzywdzić. Na co się umawiamy? A wiesz, nie wiem, na co się umawiamy. No bo wiesz, ja z jednej strony Martusi coś podpowiem, ty z drugiej strony i ma prawo być awantura nawet między nimi zamiast płynącej miłości. No dobra. Ale wiesz, tyle razy już w tym domu bawimy się w takie zabawy. Powiem ci szczerze, że już mi się nawet znudziło, ale sam cię obudziłem. No dobra, niech będzie. To ty bądź w Martusi, a ja będę w Annie. Dobra. I stanęli, przedostawszy się przez dziurkę od klucza na schodach koło Martusi i Anny. Anna raptem spojrzała na Martusię, zaczęła stukać paluszkami o blat szafki i zastanawiała się, w czym by tu jej dokuczyć. Właściwie taką minę miała prawie jak jędza. Raptem rzekła: poderwałaś mi chłopaka? No coś ty, przecież bez tego było. On sam do mnie podszedł na potańcówce i zaprosił do tańca. No tak, ale wdzięczyłaś się do niego. No ale coś ty, no co ty opowiadasz? Po prostu odpowiadałam tylko na pytania, które mi zadawał. Ja tam wiem. Poderwałaś mi chłopaka? Oj, Aniu, przecież ja cię kocham. Ty mnie kochasz? To oszukujesz, że mnie kochasz. Jeśli chodzi o chłopaków, to zawsze mi ich podrywałaś i podrywasz. Martusia zaczęła szukać innego sposobu w swoim serduszku na odegranie się w ramach tego, czego sama nie rozumiała. No bo dlaczego jej siostra Anna tak na nią naskoczyła? Diabełek szturchnął ją w nóżkę. Raptem w jej głowie się coś przypomniało. Anna, a czy ty pamiętasz, że kiedyś dałaś mi ściągać w szkole i przewróciłaś kartkę na inną, niż była potrzebna odpowiedź? Pamiętasz to? Jaka wtedy byłaś niegrzeczna, niedobra. Jaka ty byłaś siostra? O, to przez pomyłkę.
Z jaką tam pomyłkę, przez jaką tam pomyłkę specjalnie żeś to zrobiła. Ależ skąd? Przez pomyłkę. A w ogóle to co się czepiasz? Rozmawialiśmy o chłopaku, a ty mi wyskakujesz z czymś z przeszłości? Daj spokój, przecież zawsze między nami była miłość. Wet za wet, ząb za ząb. I obie tak stanęły, patrząc na siebie, kiwając się. Raptem Martusia do Anny powiedziała: Anna, jakiś diabełek pewnie we mnie wszedł. Martusia, we mnie pewno też. Musimy się zastanowić, pomyśleć nad przeszłością i zrobić porządek jakiś w swojej głowie, w swoim sercu i wrócimy do tematu, prawda? No tak, mama nas tego uczy. Tak będzie, jak mówisz. I wtedy diabełki, które stały obok Martusi i Anny, spuściły ręce do dołu. Koniec zabawy. I po schodach wróciły na strych, przedostawszy się tam przez dziurkę od klucza. I znowu poszły spać. Anna i Martusia zastanowiły się nad swoją przeszłością, przeprosiły się, jedna drugą pogłaskała, pocałowały się jedna drugą w policzek i rzekły: wiesz co? Mówi Anna do Martusi. Ja już chcę żyć właściwie w pokoju od dzisiaj, bez sprzeczek, awantur. Już rozumiem i wiem, że to płynie z braku zrozumienia, z niezrozumienia, czy po prostu jestem bez zrozumienia czegoś. Jeśli chcę to zrozumieć, to siadam do dzienniczka czy do pamiętnika i rozmawiam sama ze sobą o tym, by to coś zrozumieć, albo pytam Ciebie, dlaczego tak było w ramach tego, co spostrzegłam. I wtedy raptem na strychu zaczęło coś tupać. To diabły, które poszły spać, obudziły się i zaczęły tupać w sufit. Ale to tupanie było takie przeraźliwe, że właściwie Anna i Martusia nie wiedziały, co z tym zrobić. Kto to? A, wiesz, mama mówiła, że taki dźwięk oznacza, że diabły szykują się do opuszczenia tego domu. A widzisz? To dlatego, że my postanowiłyśmy żyć w pokoju. I Anna z Martusią objęły się. Dwie siostry postanowiły żyć w miłości. I gdy się tak objęły, to diabły na górze poczuły to i czmychnęły z tego domu przez dziurkę od klucza, obejmując swoim wzrokiem dom, czy jeszcze gdzieś dla kogoś mogą się zatrzymać, ale brak było już potrzeby, bo w tym domu od świtu do nocy, ale też całą noc panowała już miłość. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, cześć Wam.